Witajcie na kanale Giercy Ninja. Dzisiaj mamy dla Was odcinek na poziomie zaawansowanym. To co mamy dzisiaj dla naszych widzów, Andrzej? To przede wszystkim delikatny klimat wakacyjny. jak widać, jest lekki chill out. Słuchajcie, mamy dzisiaj dla Was prawdziwą gratkę. Szczególnie dla miłośników tematu optymalizacji procesów biznesowych. Czyli demo najlepszego, no przynajmniej naszym zdaniem najlepszego produktu SAP w tym obszarze. Chyba też jedynego. Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszego odcinku, który wprowadza do tematyki optymalizacji procesów biznesowych, to link znajdziecie w opisie filmu. Będziemy dzisiaj pokazywać, czyli demonstrować, jak to tradycyjnie już robimy w odcinkach na poziomie zaawansowanym, system SAP Signavio. Andrzej, co to jest SAP Signavio? Jasne, to fajnie, że się interesujesz. SAP Signavio to jest platforma dostępna w chmurze, wspierająca analizę i optymalizację procesów biznesowych. Ta platforma posiada także wiele innych przydatnych funkcji, które pokażemy w ramach naszego demo. To może krótko rozwiniemy, zanim pokażemy nasz system, co oferuje ta platforma. Okej, to może zacznę. Przede wszystkim modelowanie procesów, czyli modelowanie i zarządzanie procesami z wykorzystaniem najbardziej rozpowszechnionych notacji. Od BPMN mamy także EPC, czyli Event Driven Process Chain. Mamy także, możemy wykorzystać notację Archimate'a, czy DMN, czyli Decision Model Notation. Dużo tych skrótów. Tak, ale wszystkie ciekawe. Ja myślę, że praktycy docenią ten jakże szeroki wachlarz możliwości w modelowaniu, ale to, co jest też istotne, to będą mogli zobaczyć te możliwości związane z symulacją przebiegu procesu. Platforma Signavio wspiera również współpracę. W kontekście właśnie modelowania procesów, to o czym mówił Andrzej, ale również dokumentowania procesów, tworzenia swojego rodzaju Wikipedii procesowej, zbieranie feedbacku, informacji zwrotnej od uczestników tego procesu modelowania oraz o samej jakości tego procesu. Dokładnie. Pozwala także na analizę procesów, czyli Process Intelligence, który umożliwia pełne badanie aktywności, w tym również analizę, jak ten proces przebiega w samym systemie SAP. Co ważne, tutaj też możemy korzystać z bardzo szerokiej bazy wiedzy dedykowanej pod implementację systemu S4. Tak naprawdę to narzędzie to praktycznie gotowy podręcznik do implementacji S4 w naszym środowisku. Co więcej, samo narzędzie pozwala na określenie kierunków automatyzacji tych procesów, które mamy w tym systemie S4. Czyli pokazuje, czy wskazuje nam miejsca, gdzie tworzą się na przykład wąskie gardła w procesie lub miejsca, gdzie nasz proces został zbyt bardzo oparty o kroki ręczne i jest w tym procesie zbyt dużo powtarzalnych, ręcznych, manualnych zadań. I to wszystko dzięki Signavio możemy próbować zautomatyzować samemu lub przy wsparciu sztucznej inteligencji. Tak. I tutaj takie zastrzeżenie, słuchajcie, to co przedstawiamy to tylko wybrane aspekty tego bardzo kompleksowego narzędzia. No takie, które nam się najbardziej wydały ciekawe. Okej, to jak wiemy, co to jest to narzędzie, to może omówimy główne scenariusze zastosowania tego narzędzia. Po co ono jest? Oczywiście. Słuchajcie, podstawowy scenariusz to jest transformacja biznesowa, czyli tam, gdzie firma może projektować nowe przebiegi procesów biznesowych, harmonizować je, czy na przykład zasymulować konsolidację w ramach chociażby Centrum Usług Wspólnych. A to wszystko może robić podczas transformacji IT, która podąża za tą biznesową, czyli na przykład podczas wdrożenia nowego systemu, czy też upgrade'u systemu ERP do wersji S4HANA. Chociażby. Słuchajcie, ważne też są te inicjatywy optymalizacyjne, czyli tam, gdzie skupiamy się na doskonałości operacyjnej, czyli redukcja kosztów. Wszyscy to lubią. Temat bardzo trendy. Prawie wszyscy. Zwiększenie efektywności i zarządzania nadzorem. I też to, co jest bardzo istotne, czyli zarządzanie ryzykiem i zgodnością. No naprawdę, Andrzej, przyznam, brzmi zachęcająco. Przejdźmy może do demo systemu. To na początek
pokażemy, jak wygląda proces Collaboration Hub. To jest taki portal, który umożliwia współpracę wielu osób nad przebiegiem czy modelowaniem procesu. Czyli tak, zaczniemy od przedstawienia portalu, opisania przepływów pracy oraz funkcji takich podstawowych jak skrzynka odbiorcza. Następnie pokażemy, jak wygląda praca grupowa nad diagramem procesu w notacji BPMN tym razem oraz jak wygląda edycja takiego diagramu. Na koniec może krótko powiemy o proces Intelligence. No to super, to zobaczmy. Przejdźmy do systemu. No dobrze, jesteśmy zatem już w SAP Signavio. To jest taki główny ekran powitalny tego systemu. Tu po lewej stronie mamy taki pasek nawigacyjny, który przełącza pomiędzy różnymi obszarami SAP Signavio. Po prawej stronie z kolei mamy taki pasek kontekstowy, który przełącza nas do trochę innych modułów i innych obszarów. Ja w tym pierwszym demo chciałbym się skupić na obszarze właśnie proces Collaboration Hub i później powiem krótko też o proces Manager. Generalnie rzecz biorąc, nie będę omawiał wszystkich tych głównych rzeczy. Skupię się tak naprawdę na takich, które w pewien sposób mi się podobają i uważam, że one są wartością dodaną podczas wdrożenia takiego narzędzia. Proces Collaboration Hub to takie miejsce, taki hub, gdzie są udostępniane, współdzielone różne dokumenty, różne obiekty z Signavio, które następnie mogą być przez wielu użytkowników używane, współdzielone, każdy ma dostęp do jednej wersji prawdy. To jest bardzo ważne. To, co widzimy tutaj na ekranie, to jest taki główny ekran. Tutaj po prawej stronie mamy taki guzik, który nas bezpośrednio przenosi do, nie wiem, tworzenia jakiegoś nowego modelu w notacji BPMN, czy też różne inne funkcje, które SAP Signavio ma. Ja o tym na razie nie będę mówił, do tego wrócimy. Zanim przejdę do tej głównej funkcji, która nazywa się repozytorium, krótko przejdę te ciekawsze rzeczy. Po pierwsze, samo narzędzie, tak jak powiedziałem, zostało przewidziane do pracy takiej współdzielonej wielu osób. To, co mi się fajnie tutaj podoba, to to, że ja mogę na przykład jakiś proces narysować, a potem mogę poprosić o jakieś komentarze czy wkład i to będzie nie tyle mail, bo to zawsze mogę w mailu zrobić, co po prostu wyślę link do tego dokumentu, a w momencie, kiedy ktoś coś wykona, nie wiem, zatwierdzi, uzupełni, doda, jakby to zadanie będzie mógł oznaczyć w swoim inboxie jako wykonane, tak? Oczywiście za zadaniami idą powiadomienia mailowe i cały ten system jakby ma taki swój własny obiekt dokumentów i przepływu pracy. Czyli mam jakąś pracę, chcę, żeby ktoś mi coś przeczytał, coś zatwierdził, wysyłam mu zadanie, podejmuję decyzję, czy zatwierdzam, czy odrzucam, dodaję komentarz, mam link do tego obiektu, który bezpośrednio chcę zatwierdzić. Taka dosyć ciekawa funkcja, która trochę kładzie inne światło na te inne systemy, które też do tego służą. Ten podstawowy główny ekran, który nam się tutaj teraz wyświetla, on jest oczywiście customizowalny dla każdego klienta. W tej chwili jest to środowisko demo, w związku z tym te akcje, które tutaj ja mam wykonać, troszkę dotyczą bezpośrednio tego środowiska demo. Tutaj też takim fajnym, myślę, pomysłem jest ten newsfeed. To są takie jakby informacje o tym, że coś zostało zatwierdzone, coś zostało zaktualizowane. Taki trochę wall znany nam z mediów społecznościowych, gdzie mogę przewijać i widzę, co tam się po kolei działo. Mało tego, oczywiście z tego poziomu mogę kliknąć i wejść w taki proces, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów. Oczywiście to, co jest główną funkcją Process Collaboration Hub, no to jest oczywiście repozytorium, czy też hub wszystkich dokumentów, które Signavio wykonuje. Ja pokażę przykład takiego dokumentu, to będzie diagram w procesie zakupowym. Niech to będzie obszar zobowiązań, Accounts Payable i tutaj wybiorę sobie na przykład diagram Accounts Payable. To, co bezpośrednio mi się tutaj podoba, to to, że mogę taki diagram, który tu jest opublikowany, oczywiście on wcześniej jest przygotowany, ja trochę pokażę, jak to się odbywa,
On jest wersjonowany, tak? Czyli taki diagram, akurat ten jest w 6. wersji, można sobie wyświetlić wersje poprzednie, zobaczyć co się zmieniło, to jest bardzo fajna funkcja, szczególnie w takiej żywej materii jak mapa procesu, która w zasadzie mogłaby się zmieniać dość często w każdej organizacji z uwagi na to, że dochodzą aktualizacje, zmiany, nowe systemy są wdrażane, nowe funkcjonalności uruchamiane, nowe procesy, regulacje. Powodów dla zmian jest bardzo, bardzo dużo, dlatego to wersjonowanie jest ciekawą funkcją. Kolejną fajną, ciekawą funkcją jest to, że mogę zobaczyć ten proces w różnych wariantach. To też jest bardzo często wyzwanie, jak to zrobić. To znaczy mapujemy jakiś proces podczas wdrożenia, ale już wiemy, że ten proces będzie inaczej wyglądał w docelowym środowisku. Chcemy wiedzieć, jak on dzisiaj wygląda, po to, żeby dobrze wymagania funkcjonalne dla niego zebrać, no ale z drugiej strony chcielibyśmy też wiedzieć, jak on będzie w przyszłości wyglądał, czym się będzie różnił. To tutaj jest oczywiście możliwe do wyświetlenia. No, taka dosyć fajna funkcja. Sam diagram oczywiście jest w jednej wspólnej notacji. Możemy go tutaj sobie na ekranie oglądać, przewijać. Nie możemy go tutaj edytować, bo do tego nie służy proces Collaboration Hub. On jakby służy tylko do przeglądania tej zawartości. Natomiast każdy ten tutaj obiekt, każda akcja ma taką możliwość wyświetlenia takich atrybutów, jest możliwość skomentowania tego, dopisania jakiejś uwagi, że to tak nie wygląda, albo wygląda trochę inaczej, albo się zmieniło, prawda? I dzięki temu wiele osób może na tym dokumencie pracować i wszyscy wiedzą, jak ten proces wygląda. W momencie, kiedy chcemy taki proces wyedytować, musimy przejść do innego obszaru, czyli do tak zwanego obszaru Process Manager. W tym obszarze my możemy w takiej notacji właśnie spójnej i jednej w całej organizacji jakiś proces wyedytować w takim właśnie edytorze. Czyli możemy te wszystkie zadania na zasadzie dosyć takiej przyjaznej drag and drop, możemy te zadania tutaj na tych procesach wyedytować. Tak? Mogę sobie wziąć takie zadanie i na przykład je do takiego czartu dodać, następnie połączyć z innym w jakiś tam sposób, taki, żeby ta edycja była tutaj możliwa. Tutaj mamy notację BPMN, mamy gotowe obiekty, które są dostępne czy to w bibliotece, czy też każde zadanie tutaj jest polinkowane. Tak? Możemy sobie wybrać bramy, nie wiem, jakieś obiekty, które nas interesują i na zasadzie przesuwania zdarzenia, wrzucania ich do naszego wykresu możemy taki proces zmienić. Dodatkowo to jest fajnie tutaj osobnikowane, jeśli na przykład chcę wprowadzić jakąś wartość, on przeszukuje aktywności już znane i możemy ją wykorzystać i będzie wiadomo, że to jest ta osłownikowana. Tutaj mamy też taką ciekawą funkcję sprawdzenia syntaksu, tego czy nie ma jakichś błędów logicznych. Możemy też zasymulować taki proces, jak on by wyglądał. Bardzo wiele ciekawy, to jest w ogóle cały świat dla osób, które uwielbiają takie mapy przygotowywać. Ja niestety tego już tak nie robię. 10 lat temu myślę, że w taki sposób opisywało się procesy. To znaczy zaczynało się od kartki i akcji, bloków. Teraz robi się to troszkę inaczej i zresztą o tym będzie dzisiaj to demo. Czyli stawiam taką śmiałą tezę, że SAP Signavio będzie w stanie samodzielnie narysować taki diagram na podstawie danych, które pochodzą z systemu SAP. Co więcej ma ten proces Collaboration Hub, no na pewno warto zaznaczyć, że jest tutaj cała biblioteka tak zwana referencyjna najlepszych praktyk SAP-owych. Tak? To jest coś, co jest wartością olbrzymią samą w sobie. Ten system ma dla dowolnych obszarów, które tutaj wybierzemy, możemy wybrać sobie Asset Management, Finance, no powiedzmy wybierzmy ten Sourcing and Procurement obszar i zobaczmy, jak w takim Invoice Management obszarze jak taki przebieg wzorcowy by wyglądał według SAP. Możemy to sobie podejrzeć, możemy wyświetlić w takim diagramie właśnie, jak my
mamy, no i określić, co tutaj po kolei się dzieje. Oczywiście SAP tutaj prezentuje te najlepsze praktyki z użyciem już najnowszych rozwiązań, które posiada. Niemniej jednak możemy sporo dowiedzieć się o tym, jak taki proces krok po kroku wzorcowo według SAP-a wyglądał. Tutaj jest akurat kupowanie usług. Więc te praktyki, wzorcowe praktyki to jest coś naprawdę świetnego. I tak troszkę kończąc tą część demo, wracając do tego Collaboration Huba, na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że można tutaj w tym Collaboration Hubie również prezentować content z innych obszarów Signavio. Jednym z takich obszarów Signavio jest zdecydowanie Process Intelligence. I tutaj chciałem pokazać, że wyświetlając taką podstawową wersję procesu Accounts Payable, możemy oprócz diagramu, nie wiem, opisu tego procesu, zresztą tutaj można, myślę, takie informacje jak na przykład kroki, nawet kontrolę ryzyka w tym procesie, opis tego procesu, możemy nawigację do innych powiązanych procesów czy wariantów. Mamy tutaj coś takiego, jak nazywa się wkład z Process Intelligence, czyli What is the Operation Reality and its Performance, nie? Czyli to trochę, o czym już mówiłem przed chwilą, że jakby Signavio może narysować ten proces dla nas, ale również może nam o tym procesie wiele powiedzieć. Na przykład, jak bliskie te warianty, które my tutaj definiujemy, jak bliskie one są rzeczywistości, czy naprawdę ten proces przebiega tak, jak my go na tym diagramie narysowaliśmy. I tutaj ja nie będę wchodził w te szczegóły tych wszystkich wskaźników, bo ich jest tu bardzo, bardzo dużo. To jest na pewno kopalnia wiedzy dla kogoś, kto ten proces musi zmapować, musi zoptymalizować, chce go poprawić, tak? No to szuka tych wyzwań, szuka tych takich punktów, które go zaniepokoją. Na przykład dlaczego potrzeba nam prawie 62 dni, żeby zapłacić za fakturę, nie? To są takie wskaźniki tutaj niepokojące, nie? Albo jak się rozbija właśnie ilość tych dokumentów w poszczególnych miesiącach. Czyli mamy całe takie bogate repozytorium parametrów i wskaźników o tych procesach, a to są dane bezpośrednio z najlepszych praktyk SAP-owych zaciągnięte i w tym Collaboration Hubie my możemy to opublikować. Możemy pokazać, jaki jest faktyczny przebieg tego procesu na podstawie danych, które pochodzą właśnie z tego Process Intelligence. Ja zresztą o tym Process Intelligence więcej powiem, ale można tutaj pokazać właśnie, jak najczęściej wygląda taki proces z takim oznaczeniem tego przebiegu. Także tych informacji tutaj jest, jak widzicie sami, bardzo dużo i one pozwalają lepiej zrozumieć, co się w tym naszym procesie dzieje. Nie w tym naszym modelowym, papierowym dokumencie, tylko w tym faktycznym przebiegu, jaki jest w systemie. A tutaj to chciałem właśnie, liczyłem, że to uda mi się pokazać. Tutaj na niebiesko zaznaczono te przebiegi, które są na wariancie czwartym, na 1264 przypadki ze wszystkich przypadków, które mamy. To tak właśnie ten proces wygląda, nie? I można sobie tutaj sterować, wybierając inny case. Ja tego tutaj niestety zmienić nie mogę, bo to jest już takie statyczne, wklejone. Ten wariant czwarty z jakichś powodów dla takiej osoby z uwagi na tą ilość tych interwencji księgowych był interesujący i system jakby na niebiesko, na tą naszą mapę zaznacza te kroki, które są właśnie w tym wariancie czwartym realizowane. I możemy sobie to po wariantach rozbić, czyli zobaczyć, jak najczęściej ten proces przebiega. A skąd on to wie? No po dokumentach, po statusach, po operacjach, które wykonujemy w systemie, czyli jakby mierzy ten system i nam to wszystko tutaj pokazuje. No dobrze, to ja tyle ze swojej strony. Mam nadzieję, że Was to trochę zaciekawiło. Wracamy do studia, a więcej o kolejnych obszarach powiemy w kolejnych sesjach demo. Wow! Andrzej, jak Ci się podobało? Bo mi bardzo i myślę, że naszym widzom również. Zgadza się, Filip. Ta wizualizacja i praca z różnymi wersjami procesu, to jest naprawdę pomocne. A te najlepsze praktyki to jest po prostu prawdziwa skarbnica wiedzy. No to idźmy dalej. Przejdźmy teraz do drugiego demo rozwiązania Process Insight.
Super. Co pokażemy? Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Pokażemy, jak wygląda praca w tym module, Okej. zaczynając od procesów i obszarów biznesowych. Przeprowadzimy Was przez te funkcjonalności na przykładzie Jakiś procesu? procesu zakupowego, chyba znanego każdemu. Przeanalizujemy też kilka podprocesów, takich jak tworzenie zamówienia, fakturowanie i pokażemy czasy pomiędzy tworzeniem poszczególnych dokumentów oraz potencjalne blokery procesu. Czyli jakby To, o czym sygnał sobie wskaże, mówiliśmy. tak? Na koniec prawdziwa perełka. Prawdziwa perełka. Benchmark procesu względem standardu i to, co wszyscy lubią innych firm. Czyli jak wypadamy na tle Tak. innych Nikt firm. nie chce udzielać informacji, ale każdy Każdy lubi chce się benchmarkować. porównać. Tak. Tak jest. No to brzmi ciekawie. Słuchajcie, przejdźmy zatem do filmu. No dobrze. Jesteśmy zatem w drugim module, tak zwanym Signavio Process Insights. Tutaj ten moduł służy przede wszystkim polega jego działanie na tym, żeby lepiej zrozumieć procesy, które są realizowane w systemie SAP i nie SAP. To może być wyjście od procesów, to może być wyjście też od jakby takich obszarów biznesowych. Tutaj mamy wiele możliwości. Jeżeli chodzi o procesów, no to może trzymajmy się już tego obszaru zakupowego. Mamy taki obszar invoice to pay, czyli od faktury do zapłaty. I tutaj widzimy, mamy jakby 5 głównych takich podprocesów w tym obszarze. To mamy od tworzenia purchase orderu, czyli zamówienia bez przyjęcia, do takiego rozliczenia tego. Jest tu kilka takich procesów. W każdym z tych procesów mamy pewne wskaźniki, jakieś możliwe też rekomendacje. Co się dzieje po wybraniu takiego procesu? To jest proces, jak wiemy, zakupowy, gdzie mamy de facto stworzenie zamówienia i następnie w tym procesie mamy przyjęcie faktury, rozliczenie tej faktury i zapłacenie, tak? Zapłacenie, rozliczenie. I teraz mamy informację, jaką ten proces ma wartość. Mamy 8 blokerów, 14 dni około zajmuje nam skompletowanie tego procesu. Co ja się tu mogę dowiedzieć? Przede wszystkim mogę się dowiedzieć, że pomiędzy tym zamówieniem a fakturą średnio mija 6 dni i 23 godziny. Jak sobie kliknę na ten proces, na to zapotrzebowanie, no to mogę zobaczyć sobie, jakie tu są typy tych zapotrzebowań. Akurat wybrałem proces, w którym ten company benchmark jest jedna wartość. Może wybierzmy, zobaczmy jakiś inny proces. Company code. To fajnie widać, super. W końcu udało mi się znaleźć coś, żeby pokazać sens tych wykresów. Czyli mamy jakby ilość zamówień tworzonych w podziale na tutaj company code, no to chyba domyślnie zakłady bardziej, w tym obszarze zakupowym raczej. I mamy w podziale ile ich tworzy, w sensie ile sztuk. I też, tak, bo tu można włączyć wartości numeryczne, czyli 1500 dokumentów, łącznie tu jest 3748 i można też tą wartość numeryczną też pokazać, nie? Czyli widać, że na przykład jakbym chciał to przeanalizować wartościowo, to najlepiej jakbym to zrobił dla Denmark, prawdopodobnie DNK, 5000 spółki. Tam jest tego najwięcej, nie? No i mogę oczywiście te dokumenty też sobie tutaj konkretnie wyświetlić w Details, gdzie mamy listę dokumentów, wartości. Mogę to tutaj sobie te dane też w jakiś sposób przeanalizować. Oczywiście to środowisko demo, więc tutaj będzie troszkę dużo różnych takich rzeczy, które nie do końca mają większy lub mniejszy sens. I teraz, co ja tu chciałem pokazać, tak? Czyli mam z jednej strony ten benchmark na danym takim kroku, ale pod spodem mam tak zwane standardowe blokery. I to jest bardzo ciekawe, bo to są takie wskaźniki, które w tym procesie zdefiniował SAP i nasze dane
się z tym mierzą, nie? I na przykład określają wartości, na przykład ile było tych zamówień, gdzie nie było referencji do zapotrzebowania, 11%, nie? O wartości 2 miliony euro. To jest akurat dobry wskaźnik, nie? To znaczy się, że mało, bardzo mało, to znaczy, że 89% ma to zapotrzebowanie, to jest akurat bardzo dobry wskaźnik. No tutaj mamy z kolei drugi negatywny, czyli 99% purchase orderów jest ręcznie tworzonych. Jest to system demo, więc ktoś prawdopodobnie je po prostu utworzył. Myślę, że w takim rzeczywistym środowisku, nie wiem, być może jakieś interfejsy, ten wskaźnik automatyzacji na pewno byłby większy. I tak dalej, nie? Tutaj mamy jakieś kolejne cenne informacje dla osoby, która stara się zrozumieć ten fragment procesu, prawda? Na przykład ile procent jest zatwierdzanych, też wysoko. Tu jest dosyć ciekawe, kiedy mamy otrzymanie faktury szybciej niż planowane. To jest taki dosyć ciekawy wskaźnik, jak się na niego kliknie, to oczywiście więcej tych rzeczy tutaj nam pokaże. Ponownie może zróbmy to po spółce, żeby wykresy miały większy sens. I tu widzimy coś takiego. 68% wszystkich faktur jest utworzonych szybciej niż planowanych. Nie wiem do końca tutaj, jaka jest to założenie planowanej wartości, bo to jest pewnie jakaś wartość numeryczna, no ale mamy ten wskaźnik zbyt duży. Nie? Wiadomo, że im szybciej utworzymy fakturę, tym szybciej musimy ją zapłacić. Nie? Czyli nasi dostawcy są sprawni, dosyć szybko nam podsyłają te dokumenty, no a my mamy w ten sposób zobowiązania, które księgujemy, co jest niedobre dla procesu cashflowowego. I tutaj SAP nam też podrzuca jakąś metodę rekomendacji i innowacji. Tutaj mamy nazwy konkretnych, możemy sobie wejść na taką innowacje i o tym poczytać. Niektóre będą miały większy sens, inne mniejszy. Niektóre będą informacją o nowych produktach, jakichś tam automatyzacjach w tym obszarze. Tutaj jestem przekierowany, bo widzę, że jakaś autentykacja była. Akurat tutaj do help portalu, nie? I tutaj jest jakaś tam informacja o tym, mogę więcej jakby o tym poczytać. Nie jestem jakoś tak super bardzo tym zainteresowany, chodzi mi tylko o to, że chciałem Wam pokazać, że coś takiego tutaj jest. I to są różnego rodzaju rzeczy. Czasami to są też noty, jak widziałem, jakieś działania w systemie, które można poprawić na przykład dla innych benchmarków. I tutaj mamy jakby to w podziale na te etapy tego procesu, nie? Czyli można powiedzieć, że te wszystkie blokery dotyczą samego zamówienia, a potem tego dotyczą właśnie tych faktur. Tak, tutaj mamy jakby częściowo fakturowane, nie? Czyli mamy jakby problem z tym, że dostajemy fakturę za częściowe dostawy, to nam może częściowo przeszkadzać. Tutaj akurat innowacyjnych w których spółkach to się dzieje, to też możemy zobaczyć. No i to jest o tyle fajne, że możemy jakby to porównać sobie, jak mamy jakiś jeden dział, który jest wyjątkowo taki wzorcowy, to możemy zbenchmarkować inne działy do tego działu, nie? Czyli ten benchmark jest wewnętrzny. Ale jeszcze tutaj mamy taką możliwość, żeby sobie zobaczyć te wskaźniki w stosunku do innych firm. To w ogóle jest fajne, bo to jest kiedy SAP sam na bazie tych danych znalazł 64 rzeczy, które w tym obszarze można by poprawić. O, i to jest to, co chciałem właśnie pokazać, fajnie, że do tego doszliśmy. No to zobaczmy ten pierwszy finding i jego rekomendacje. No bo tu chodzi o to, że jest 20 000 tych purchase order item, które co mają? Tak, które planowana data dostarczenia jest przynajmniej 1 rok w przeszłości, nie? No i to jest o tyle dziwne, że tak być nie powinno, nie? No, jakby coś już minęło, no to wiadomo, że ktoś tego nie dostarczy. I tutaj na przykład SAP pokazuje, jak w standardzie to poprawić, nie? Jak zrekomendować, jak tą akcję, jak poprawić ten finding, nie? No, moim zdaniem to jest w ogóle śmieszne, pokazuje konkretnie, nie? Możemy to zamówienie, ktoś nie wierzy, nie, my tak nie mamy, możemy wziąć to zamówienie tutaj i wyświetlić sobie i zobaczyć, że tak będzie faktycznie, że ta data planowanej dostawy jest przynajmniej rok w przyszłości i możemy tą metodą sobie z tym poradzić, czyli też uczymy się naszego systemu, prawda?
uczymy się naszego systemu. Także bardzo, bardzo, bardzo fajny moduł, bardzo fajny obszar i tak mamy w każdym z tych różnych tutaj obszarów. Mamy tu jeszcze te elementy, gdzie SAP mówi o innowacjach produktowych, prawda? Czyli mamy ten Intelligent Spend, czyli Ariba Buying and Invoicing, nie? To pewnie będzie link do opisu tej Ariby, dlaczego ona tam jest super, nie? Więc różne rzeczy. Dla kogoś, kto chce poprawić te rzeczy, no bardzo procesowe, znajduje kompendium wiedzy w zakresie, co blokuje proces, ile ten proces trwa, jakie są wartości, które działy są najlepsze. Da się też to benchmarkować do zewnętrznych wskaźników, przy czym nie każdy wskaźnik tą wartość taką średnią rynkową Industry Benchmark posiada. O, widzicie, na przykład tutaj jest taki wskaźnik, gdzie mamy też Industry Benchmark, nie? Czyli mamy, że ze 469 firm mamy tą automation rate na takim poziomie, a top 25% firm ma na poziomie 94%, czyli wypadamy słabo, mówiąc krótko. Czyli możemy sobie zobaczyć, które działy tu najlepiej wypadają po dokumentach, czy znowu po tych spółkach, a dodatkowo możemy to porównać z tym, co się dzieje na rynku, nie? Także możemy też tego typu Industry Benchmark wykorzystywać. Także bardzo, bardzo, bardzo fajny moduł Signavio. No, jakby gorąco polecam korzystać. Na razie to tyle, bo czeka nas jeszcze trzeci obszar, czyli proces intelligence. Filip. Sorry. A ja Andrzej. No, Andrzej, jak wrażenia? Podobało się? No Filip, muszę przyznać, że bardzo ciekawe to demo przygotowaliśmy. Bardzo ciekawe. Ciekawe. Szczególnie te wskazówki od SAP są bardzo pomocne, a naprawdę porównanie między spółkami w grupie i ten benchmark do standardów rynkowych daje naprawdę takie wartościowe informacje. No tak. No dobra, no to jak mamy to pytanie teraz, co dalej? Kolejne demo to proces intelligence. Pokażemy również proces zakupowy, na przykładzie accounts payable. Mój ulubiony. Tak, no tak. Wskażemy ograniczenia w tym procesie, czyli wąskie gardła. Pokażemy te czasy, jakie zajmują poszczególne czynności i sekwencje. No i na końcu to co lubisz, ten benchmark, tak? Do pracy poszczególnych działów, a także pomiędzy innymi w danej branży. No super, no to przechodzimy do systemu. No to dobrze, zobaczmy to zatem. No dobrze, to witamy zatem w trzecim nagraniu poświęconym SAP Signavio. Tym razem skupimy się na obszarze proces intelligence. Jest to zdecydowanie najbardziej ciekawy obszar, pokazujący naprawdę spore możliwości tego narzędzia. Wszystko tutaj sprowadza się wokół tak zwanych śledztw, czyli investigations, po prostu analiz danego procesu. Tu będziemy się trzymać naszego przykładu zakupowego. Mamy płatność dla dostawcy wynikającą jakby z zakupów. Jest tutaj kilka takich otwartych procesów. Ja sobie wybiorę pierwszy z brzegu, który będzie nasz pokazywał proces zakupowy. Ale zobaczcie, ten nasz proces zakupowy tutaj, on będzie pokazywany no jakby w zupełnie nowym świetle. Mianowicie będziemy go oglądać przez pryzmat dokumentów, które ten system tworzy. Tutaj mamy informację o tym, że w tym procesie mamy 35 000 dokumentów zakupowych utworzonych. Następnie zdecydowana większość przechodzi w utworzenie faktury, przy czym część jest tworzona online przez dialogowego użytkownika, tak, 16 000 dokumentów, a część tworzy nam interfejs BAPI. Niektóre przechodzą też przez ścieżkę parkowania tych dokumentów, 806, niewiele. I następnie jest faktura przekazywana
do płatności, tak? Czyli te 3 drożki się tu spotykają w jedną, no. I to jest jakby o tyle fajne, że tutaj jakby na tym jednym ekranie widać, że zdecydowana większość, bo 28 000 z tych 35 jest następnie rozliczana, to znaczy płacimy za nią i mamy przez payment run, mamy rozliczenie i mamy koniec procesu. No. Więc tutaj jakby widać, jakie konkretnie dokumenty, jaką ścieżką idą. No i grubość tej ścieżki określa nam jakby ile procent populacji tędy idzie, nie? Z taką wiedzą naprawdę możemy przystąpić do jakiejś takiej szczegółowej analizy tego procesu, bo już wiemy, że to, co narysowaliśmy na naszym papierze, nie do końca zgadza się z faktycznym przebiegiem, prawda? I to zaraz zresztą też wyjdzie. Ale dodatkowo mamy tutaj jeszcze różne wskaźniki, prawda? Czyli jaki procent jest faktur zwalnianych do płatności, nie? Jaki takie, powiedzmy, można powiedzieć, benchmarkowe z innych organizacji, czy tak jak SAP określa coś jako best run biznesy, nie? Czyli możemy te nasze wskaźniki porównać do tego, co SAP mówi, czy proponuje, żeby było, nie? No i to mi się, powiedzmy, podoba, to są różne mniej lub bardziej trafione cechy tego procesu, możemy to odnieść, czy my jesteśmy dobrze w tym obszarze, czy nie. Natomiast potem tutaj widać, że mamy nasz proces, jak pamiętacie, udostępniony w tym Collaboration Hubie albo w Proces Managerze, on jest narysowany i to tak wygląda, nie? Że jakby te ścieżki są równoważne, nie? Tymczasem jak nałożymy na ten nasz diagram to wykonanie, o którym przed chwilą mówiliśmy, tak? No to wnioski będą bardzo ciekawe, no bo bardzo dużo tych ścieżek jest pusty, nie? Czyli w ogóle nigdy proces tędy nie idzie, a jest narysowany, nie? I to jest ten kontekst, który nam ginie w sytuacji, kiedy mamy tylko i wyłącznie proces na papierze, a nie mamy tych faktycznych danych, którędy ten proces przebiega. No to są naprawdę cenne i wartościowe informacje. No tutaj mamy jeszcze jakieś statystyki w podziale na chyba spółki, tak? Jakieś tam case'y, pokazane jest, gdzie to gorzej wygląda, w której spółce, w której lepiej. No i to jest jakby koniec takiego przykładowego śledztwa, które ten system potrafi wykonać. Ja tutaj jeszcze chciałbym pokazać taką inwestygację, czy takie śledztwo, które miało troszkę więcej tych różnych wskaźników, bo tutaj mamy te różne rzeczy, ale weźmy jeszcze sobie, wybierzmy może jakiś inny przykład. Nie tyle taki, jak tutaj wziąłem, tylko może coś z innego obszaru. Może ten zakup tych materiałów bezpośrednich do produkcji. I tutaj widać, że tego już jest więcej. Current state, no niech będzie current state, czyli ten taki aktualny kształt tego procesu. I zobaczcie, co tutaj mamy, nie? Znowu mamy ten proces, który przed chwilą oglądaliśmy w takim układzie tego procesu discovery, no ale mamy tutaj jeszcze na przykład średnia długość cyklu, ile mamy w ogóle wariantów, 842 warianty realizacji tego procesu, nie? I zakupu tylko tych materiałów, nie? 7000 przypadków. No i tutaj mamy ciekawe naprawdę rzeczy. Zaczynając od tego takiego przebiegu faktycznego, tu mamy pokazane tylko 79% ścieżek, czyli są jeszcze dodatkowe ścieżki, których tutaj nie ma, ale które również są interesujące. Mamy warianty. Teraz zobaczcie, on nie wyświetla tych 842 wariantów, bo byśmy się zgubili, ale możemy sobie pokazać, dobra, pokaż mi pierwszy wariant, w którym jest 493 przypadki z tych wszystkich dokumentów, którędy on idzie, prawda? I mamy informację, dobra, on idzie tak, nie? Możemy dołożyć kolejne warianty w takiej analizie
i sobie w ten sposób nieco rzetelniej zobrazować, jak po kolei ten proces wygląda, nie? Jak dodamy kolejne warianty, to jak te kolejne przypadki będą prezentowane na tej mapie, nie? Na tym diagramie, na tym proces conformance, tak to się nazywa, czyli zgodność procesu, nie? Na ile to, co my narysowaliśmy, jest w ogóle zgodne z rzeczywistością, nie? Bo tutaj jest jakaś ścieżka na przykład, która w ogóle jest pomijana, nie? Bo on tutaj przeskakuje z tego kroku do tego kroku, nie? Może to ma sens, nie? Bo w tej notyfikacji tutaj pytamy, czy były jakieś zmiany i tak dalej, więc jakby może to ma sens, że to jest od razu tutaj zwolnienie, następuje po zatwierdzeniu. Niemniej jednak ten proces no, w jakiś taki szczególny sposób przebiega w najczęstszej ilości przypadków. I to jest właśnie też ten taki typowy problem, że jak modelujemy proces, czy takie wyzwanie, to skupiamy się na niuansach, nie? A tak naprawdę powinniśmy się skupić na tych, zgodnie z zasadą Pareto, na tych 20% nie wiem, wariantów, tak, które dają 80%, obejmują 80% populacji, bo wtedy tak naprawdę najmniejszym nakładem pracy będziemy w stanie jak najwięcej tych takich rzeczywistych przypadków opisać. Nie, żeby te inne warianty nie miały jakby dla nas sensu i my być może chcemy zobaczyć, szczególnie te warianty, które są rzadko uruchamiane, dlaczego one tak wyglądały, pod kątem na przykład eliminacji takich przebiegów, takich przepływów tego procesu. Natomiast w sytuacji, kiedy modelujemy taki proces, nie do końca chcemy od tego zaczynać. A często jak ktoś nam opowiada o tym procesie, no to w taki sposób jakby go przedstawia, że to się zdarza, bo akurat pamięta ostatnich, nie wiem, 50 przypadków i dużo się o tym dyskutujemy, a potem okazuje się, że to jest jakaś mały procent. No i to, co słuchajcie, jest tutaj najfajniejsze. Pamiętacie, pokazywałem Wam na pierwszym filmu, jak można ręcznie zamodelować taki proces. To jest długie, czasochłonne. Wyobraźcie sobie, że SAP Signavio potrafi narysować taki proces w tej notacji BPMN na bazie danych, które płyną z Waszego systemu. Tak, dobrze usłyszeliście. Ta cała praca związana z modelowaniem procesów, rysowaniem jest w ogóle niepotrzebna, bo ja jestem w stanie te procesy Wam zamodelować, czy narzędzie tak naprawdę, w taki sposób, że po pobraniu tych danych my jesteśmy w stanie te mapy narysować i przyjść na takie spotkanie z konsultantem w trakcie takiej transformacji z gotową mapą tego, jak ten proces u Was wygląda. No to po prostu musicie sobie wyobrazić, jak bardzo skróci to czas potrzebny na analizę, na dyskusję o tym w ogóle, jak ten proces wygląda, kiedy my będziemy mieli taki BPM wygenerowany na bazie jakby danych rzeczywistych systemu, tak? No i znowu ten funnel, typowy przebieg, ilość tam wariantów, nie? I to naprawdę jest fajne narzędzie. I tutaj wybrałem sobie takie kilka procesów i kilka takich przykładowych tych przebiegów. Niemniej jednak po to, żeby dać takie wyobrażenie w ogóle, do czego służy to narzędzie i jak ono działa, bo mi się ono osobiście bardzo podoba i uważam, że gdyby było powszechnie stosowane i używane w różnych wdrożeniach, wówczas ten wskaźnik nieudanych wdrożeń by istotnie malał, nie? Bo wydaje mi się, że głównym powodem, dlaczego tak dużo wdrożeń się nie udaje systemów, jest to, że nie potrafimy dobrze określić tego, dlaczego dany proces, jak dany proces wygląda, gdzie są jego problemy, gdzie są jego ograniczenia, wąskie gardła, a to oprogramowanie w taki sposób, jak tutaj pokazałem, potrafi to bardzo uprościć i dobrze zobrazować. To tyle, przenosimy się do studia. Dzięki. No muszę stwierdzić, że bardzo cenne jest to, że można w Signavio, czy Signavio może nam narysować proces w notacji BPMN za pomocą danych systemu SAP. To mega, to naprawdę jest takie świeże... Sami tego nie musimy robić. Tak, ale to daje też takie, świeże spojrzenie zarządcze na to tak naprawdę, jak przebiega ten proces w systemie. Co więcej, można tam symulować i sprawdzać te przepływy danych. No, Filip, muszę stwierdzić, że narzędzie to może trafić na naszą listę, którą stworzymy GRC Ninja Approved Product. Pierwsza na liście. Okej, to by było na dziś
wszystko. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Dzięki, że byliście z nami. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i śledzeniu naszego kanału. Cześć i do zobaczenia.